Cześć, tu Radek. W dzisiejszym filmie omówię Wam węzeł drogowy Kraków-Mistrzejowice, który niedługo będzie budowany na połączeniu dróg ekspresowych S7 i S52 po północno-wschodniej stronie Krakowa. Dlaczego zdecydowałem się zrobić osobny film o konkretnym węźle? Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka zrozumiecie oburzenie, jakie u mnie i moich kolegów wzbudza jeszcze nierozpoczęta budowa tego węzła drogowego. Węzeł zespolony Kraków-Mistrzejowice składa się z dwóch węzłów, Mistrzejowice 1 i 2, połączonych jezdniami zbiorczymi. Jego północna część stanowić będzie połączenie drogi ekspresowej S7 z budowaną drogą ekspresową S52, czyli północną obwodnicą Krakowa. Południowa część połączy natomiast drogę S7 z lokalnymi ulicami za pomocą ronda turbinowego usytuowanego pod trasą główną. Znajdująca się tu ulica Okulickiego będzie stanowić pierwszy zjazd od strony Warszawy do centrum Krakowa. Teraz przedstawię Wam najważniejsze problemy tego węzła. Posłużę się wizualizacją wykonaną przez Jakuba. Oczywiście nie traktujcie jej jako pełnoprawny model rozkładu ruchu. Jej celem jest jedynie zilustrowanie bolączek, które będę omawiał. Na końcu filmu powiem Wam, co możecie jeszcze zrobić, aby wpłynąć na zmianę kształtu projektowanego węzła. Przyjrzyjmy się najpierw, jak ma wyglądać przejazd ze wschodniej obwodnicy Krakowa, czyli S7, na obwodnicę północną, czyli S52. Jadąc autem po S7 od strony południowej, 350 metrów za wjazdem z węzła Grębałów, trzeba będzie zjechać dwupasmowym zjazdem z S7 na jezdnię zbiorczą. Następnie, po 400 metrach, prawy pas będzie odchodził do ronda, a cały potok ruchu w kierunku północnej obwodnicy Krakowa będzie musiał zmieścić się na lewym pasie ruchu. Czyli zarówno wschodnia, jak i północna obwodnica będą zbudowane w przekroju trzypasowym, ale pomiędzy nimi cały ruch w tej relacji zostanie wtłoczony na jeden pas ruchu. Kawałek dalej dołączy pas wjazdowy od ronda, a wraz z nim potok pojazdów chcących jechać w kierunku S52 lub też w kierunku Warszawy. Następnie pojazdy jadące w kierunku Warszawy będą musiały zjechać na lewy pas ruchu, a pojazdy jadące z obwodnicy wschodniej w kierunku obwodnicy północnej będą musiały zmienić pas na prawy prowadzący do łącznicy na S52. To krzyżowanie potoków ruchu odbywać się będzie zaledwie na 450 metrach. Na tym odcinku jezdnia zbiorcza rozszerzy się o kolejny pas ruchu z prawej strony. Skrajnie lewy pas odbije w kierunku Warszawy, a dwa pasy prawe prowadzące w kierunku S52 przejdą w ciasną łącznicę, na której zaprojektowano skręt o 270 stopni. Dopiero po jej przejechaniu pojazdy jadące po S7 od południa znajdą się na północnej obwodnicy. Te trzy elementy, czyli zwężenie do jednego pasa ruchu, przeplatanie się potoków ruchu na krótkim odcinku oraz łącznica 270 stopni o małym promieniu, będą w sumie skutkować bardzo obniżoną przepustowością tego układu drogowego i w efekcie korkami. Spójrzmy teraz na kolejną ważną relację na tym węźle. Chcąc zjechać z północnej obwodnicy Krakowa w kierunku S7 do Kielc i Warszawy, trzeba będzie łagodnym łukiem przejechać jednopasową łącznicą, na końcu której pojawi się pas włączeniowy na jezdnię zbiorczą opisaną przed momentem. Pas ten będzie miał długość zaledwie 100 metrów, a pojazdy nim jadące będą musiały ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się lewym pasem ruchu, które wjechały z ronda turbinowego kawałek wcześniej. Jeśli myślicie, że to koniec nieprzemyślanych rozwiązań, to muszę Was zmartwić. Przeanalizujmy teraz przejazd z północnej obwodnicy, czyli z S52 w kierunku S7 w stronę południową. Pojazdy będą miały dwa pasy ruchu do zjazdu z S52. Łącznica łagodnym łukiem dołączy do dwupasowej drogi zbiorczej, którą będą poruszać się pojazdy chcące zjechać przez rondo turbinowe na węźle Mistrzejowice 2. Po połączeniu oba potoki będą musiały się ze sobą przeplatać i będą miały na to zaledwie 300 metrów. Co więcej, te pojazdy, które z S52 nadjechały prawym pasem, czyli wśród nich będzie bardzo wiele pojazdów ciężarowych, będą musiały na tak krótkim dystansie przeskoczyć w lewo aż o dwa pasy z pasa skrajnie prawego na pas trzeci od prawej. W tym samym czasie pojazdy jadące od strony Warszawy i chcące jechać do Krakowa będą musiały przeskoczyć o jeden bądź o dwa pasy w prawo. Niezależnie od obniżonej przepustowości, wymuszenie tak wielu zmian pasów na odcinku jedynie 300 metrów jest niemal gwarancją stłuczek i wypadków. Tworzymy więc za grube pieniądze rozwiązanie, które jest nie tylko niewydolne, ale i niebezpieczne.
Po tym niefortunnym manewrze droga zbiorcza prowadząca do obwodnicy wschodniej dodatkowo zwęzi się do jednego pasa, aby po chwili dołączył do niej dodatkowy pas wjazdowy prowadzący od ronda. Tutaj na szczęście oba pasy ruchu dołączą do jezdni głównych, a zniknie tylko jeden z nich, ponieważ do kolejnego węzła S7 na tym odcinku będzie posiadać 4 pasy ruchu. Niestety za 300 metrów czwarty pas przechodzi w pas zjazdowy na węźle Grębałów, więc potoki ruchu będą się przeplatać na bardzo krótkim odcinku. Podsumowując, 3 spośród kluczowych relacji będą bardzo utrudnione. Jedynie jednopasowa łącznica z S7 od północy w kierunku północnej obwodnicy Krakowa powinna zapewniać pełną przepustowość, ponieważ nie musi przeplatać się z żadnym innym potokiem na węźle Mistrzejowice 1. Jednocześnie, według wykonanych przez Generalną Dyrekcję prognoz, jedynie 1/3 całego ruchu z wschodniej obwodnicy Krakowa pozostanie na trasie głównej w kierunku Warszawy, jednak tu planowana jest ciągłość 3 pasów ruchu w każdą stronę. Jeżeli szerokość dostępnego pasa terenu nie pozostawia żadnej innej możliwości, to jako ostatnia deska ratunku lepsze byłoby chociażby wybudowanie 2 pasów do Warszawy i 2 pasów w kierunku obwodnicy północnej. Byłoby to wciąż mniejszym złem niż obecna sytuacja, w której 1/3 ruchu z obwodnicy ma wykorzystywać 3 pasy, a pozostałe 2/3 tego ruchu jest wpychane na jezdnię zbiorczą, oferującą najpierw 2, a po oddzieleniu się ruchu lokalnego do ronda tylko 1 pas w kierunku S52. W pobliżu węzła Mistrzejowice będą wybudowane węzły Kraków-Batowice na S52 oraz Kraków-Grębałów na S7. Niewielka odległość 300 do 350 metrów pomiędzy łącznicami Grębałowa oraz Mistrzejowice 2 spowoduje dodatkowe utrudnienia w ruchu po krakowskiej obwodnicy. Czy możemy coś w tym momencie zrobić, aby zmienić kształt projektowanego węzła i uniknąć paraliżu na tej części obwodnicy Krakowa? Budowa węzła zespolonego Kraków-Mistrzejowice jest częścią budowy drogi ekspresowej S7 Widoma Kraków-Nowa Huta. Odcinek ten budowany jest w formule optymalizuj i buduj. Obecnie wykonawcą jest konsorcjum firm Gulermak i Mosty Łódź. Jest to już drugi wykonawca, ponieważ z poprzednim, firmą WeBuild, wcześniejsza nazwa Salini, Generalna Dyrekcja zerwała umowę ze względu na brak wystarczającej mobilizacji. Poprzedni wykonawca zaprojektował drogę i uzyskał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Na jej podstawie obecny wykonawca może rozpocząć budowę, niedawno zaobserwowano pierwsze prace w terenie. Może on również zoptymalizować projekt trasy w części lub w całości i uzyskać nowy ZRID. Termin wykonania to 25 miesięcy dla odcinka pozamiejskiego i 31 miesięcy dla odcinka miejskiego, nie wliczając okresów zimowych podczas fazy budowlanej. Feralny węzeł wchodzi w skład odcinka miejskiego. Z analizy kontraktowych terminów zakończenia tych 2 odcinków oraz północnej obwodnicy Krakowa wynika, że prawdopodobnie przez co najmniej pół roku S7 od strony Warszawy oraz północna obwodnica Krakowa nie będą ze sobą połączone. Skoro sytuacja taka i tak będzie mieć miejsce, uważam, że Generalna Dyrekcja powinna jak najszybciej zlecić wykonawcy przeprojektowanie węzła Kraków-Mistrzejowice, aby wyeliminować opisane wcześniej problemy. Zapewne wymagałoby to zwiększenia kosztów budowy, ale według prawa zamówień publicznych Generalna Dyrekcja ma możliwość zlecenia dodatkowych robót z wolnej ręki, czyli obecnemu wykonawcy za dodatkową kwotę. W zależności od skali zmian projektowych, czas wykonania tego węzła mógłby się zwiększyć choćby ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych decyzji i zezwoleń, jak na przykład decyzji środowiskowej dla węzła, ale moim zdaniem lepiej poczekać kilka miesięcy dłużej niż zbudować niefunkcjonalny węzeł na dziesiątki lat, bo koszty ewentualnej rozbudowy przewyższają nakłady, które obecnie należałoby ponieść na przeprojektowanie węzła. Obecnie w miejscu węzła wykonawca nie rozpoczął jeszcze prac budowlanych, a prowadzi jedynie prace przygotowawcze. Zachęcam Was do zainteresowania tym tematem mediów lub wysyłania pism do Generalnej Dyrekcji oraz Ministerstwa Infrastruktury, bo to one musi podjąć taką decyzję i zapewnić ewentualne zwiększone finansowanie dla inwestycji. Zainteresujcie tą sprawą posłów z Waszego okręgu i polityków lokalnych. Mogą oni z powodzeniem spróbować wpłynąć na decyzję ministerstwa. Możecie dołączyć link do tego filmu, aby lepiej zobrazować problem osobom niezaznajomionym z projektem węzła. Uważam, że jeszcze nie jest za późno. Na potwierdzenie posłużę się przykładem budowy autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Piotrków Trybunalski. Generalna Dyrekcja po ponad pół roku od podpisania umowy zdecydowała się zlecić wykonawcy budowę dodatkowego 3. pasa ruchu na każdej jezdni na całym odcinku. Podpisany aneks do umowy zwiększył koszt budowy o kilkadziesiąt milionów złotych.
Warto dodać, że analizy płynności ruchu dla projektowanego węzła były wykonywane według prognozy ruchu, która przewidywała, że w 2042 roku ruch na północnej obwodnicy Krakowa w rejonie węzła Mistrzejowice będzie wynosić około 35 tysięcy pojazdów dziennie. Tymczasem, według opublikowanego niedawno Generalnego Pomiaru Ruchu 2020-2021, już teraz na wszystkich odcinkach krakowskiej obwodnicy, z wyjątkiem tych fragmentów, które wciąż czekają na swoje przedłużenie, ruch wynosi od 40 do 85 tysięcy pojazdów na dobę. W tej sytuacji niemal na pewno niedoszacowanym okazuje się pierwotne założenie, jakoby na nowo wybudowanym fragmencie obwodnicy ruch miał nie przekraczać poziomu 35 tysięcy pojazdów przez kolejne 20 lat. Sugeruję, żebyście zwracali uwagę na ten aspekt, jeśli będziecie działali w tej sprawie. Jest to bowiem nowa i niezależna od inwestora przesłanka, którą poznaliśmy dopiero teraz, po opublikowaniu wyników Generalnego Pomiaru Ruchu z 2020 i 2021 roku, a ta przesłanka może stanowić formalną podstawę decyzji o aneksowaniu umowy. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym problemie oraz czy zdecydowalibyście się podjąć jakieś działania na rzecz jego rozwiązania. Im sprawa zostanie bardziej nagłośniona, tym większe szanse na zmianę projektu węzła. Wierzę, że wspólnie możemy coś zdziałać, a to jest ostatni moment. Będę Was informował o ewentualnych oficjalnych decyzjach w tej sprawie. Scenariusz do filmu napisał Piotr, mieszkaniec Krakowa oraz obserwator ruchu na krakowskich węzłach. Natomiast wizualizacje zostały wykonane przez Jakuba. Tradycyjnie przy filmie pomagali mi Krzysiek i Igor. Dziękuję za uwagę i zachęcam do działania. Pozdrawiam.